Witam cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o tworzeniu repertuaru Genos. No to dzisiaj ten odcinek, na który wielu z was czekało. Dzisiaj opowiem wam i pokażę, w jaki sposób tworzyć repertuar w oparciu o technologię pamięci rejestracyjnej w instrumencie. Opowiemy sobie, jakie są metody, jaka jest najlepsza moim zdaniem metoda i raczej czego unikać przy tworzeniu tego właśnie repertuaru. Ten odcinek to jest 7. odcinek serii Yamaha bez tajemnic, więc gorąco zachęcam cię do obejrzenia 5. i 6, w którym to mówiliśmy o tworzeniu i zapisywaniu komórek i banków rejestracyjnych. To jest takie must have, który musisz obejrzeć, żeby kontynuować ten odcinek. No i odcinek 6 o funkcji Registration Sequence. Więc witam cię serdecznie, ja nazywam się Jerzy Strużycki i oglądasz serię Yamaha bez tajemnic. W tym filmie zakładam już, że naprawdę obejrzeliście 5. i 6. odcinek i wiecie, jak zapisywać ustawienia pamięci rejestracyjnej. Tak naprawdę całe tworzenie repertuaru na keyboardzie polega na jego stworzeniu, ale w taki odpowiedni sposób, aby go potem móc szybko, bezproblemowo i efektownie zaczytać. No bo nie ma nic gorszego niż szukanie, wiecie, przypuśćmy, że gracie sobie imprezę, skończyła się jedna piosenka, trzeba zagrać drugą, a wy szukacie, gdzie było to ustawienie, cholera, czy to bank 1, bank 10, ustawienie 8 czy 16, a może jakiś segregator do tego macie? Słuchajcie, ja to wszystko ogarniam z poziomu mojego instrumentu, jakim jest właśnie Genos. Powiem wam o kilku sposobach stworzenia i zapisania właśnie tych ustawień pamięci rejestracyjnej w taki sposób, aby to szybko i błyskawicznie wczytać. Na sam początek jeszcze raz przypomnę, że jeden bank rejestracyjny może mieć 8 w instrumentach klasy S, a 10 w Genosach ustawień pamięci rejestracyjnych, czyli 10 różnych utworów możecie zapisać do jednego banku. Tylko jak zauważycie, u mnie te banki nazywają się Beata z Albatrosa, Blondyneczka, Białej Rozy, Acapulco i tak dalej. I dlaczego tak? Słuchajcie, bardzo ważna informacja jest taka, że banków rejestracyjnych możecie mieć nieograniczoną ilość w tych instrumentach. Na tyle, na ile pozwala wam pamięć. I jeszcze kolejna ważna informacja jest taka, że te banki rejestracyjne układają wam się alfabetycznie. Porządek jest taki, że najpierw są foldery, potem są banki rejestracyjne, a dopiero pod bankami macie ukryte komórki. I teraz mój repertuar mam ogarnięty w taki sposób, że jeden utwór to jest jeden bank rejestracyjny o nazwie utworu. Przez co grupuje mi się to alfabetycznie i jestem w stanie to bardzo łatwo, szybko wczytać. Grając jeden numer, kończąc już jedną piosenkę, jestem w stanie zaczytać to w taki sposób, że wczytuję bank, klikam jedyneczkę i wiem, że pod tą jedynką znajduje się utwór A, ja tak czekam. I nic innego nie ma prawa się tu znaleźć. Słuchajcie, jest jeszcze druga metoda, którą zauważyłem wielu z was stosuje. To jest bank rejestracyjny, który zawiera wiele ustawień pod jednym bankiem rejestracyjnym. I może być to tak, że będziecie mieli utwór A ja nie chcę czekolady rozpisany na zwrotka, refren, przejście, zwrotka, refren, przejście i tak dalej. Ja gram w taki sposób, że wczytuję jedynkę i całe wykonanie po prostu wykonuję na żywo. Natomiast ja jestem człowiekiem, który jest taki mocno spontaniczny, czasami różne wykonania są
ten sam utwór potrafię zagrać na 10 różnych sposobów oczywiście, dlatego nie oddaję się stałym schematom, ale wiem, że wielu z was tak robi, tylko wyobraźcie sobie, że macie 200-300 utworów w repertuarze i potem macie każdy zagrać i skąd masz pamiętać, co pod czym się znajduje? To takie pytanie retoryczne. Natomiast możecie stworzyć bank, na przykład opisany w jakiś sposób bank 1, bank 2, bank A, bank B i tak dalej i pod tym bankiem mieć, ja sobie go wczytałem, pierwsze ustawienie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme i możecie tu mieć zapisane różne utwory. I teraz tak, no, dla mnie to nie jest dobra opcja, bo tak jak mówiłem, ja mam banki rejestracyjne poukładane i sobie lubię to szybko wczytywać, ale dla chcącego nic trudnego. Tworzycie sobie bank rejestracyjny jakkolwiek nazwany, może być to 1 i będzie 10 utworów, może być to bank rejestracyjny napisany pod tytułem ballady, może być to bank pod tytułem dance, foxtroty, disco polo, cokolwiek. I tu sobie zapisujecie waszych ustawień 8 czy też 10, zależnie jakim dysponujecie instrumentem. I teraz w jaki sposób podejrzeć, gdzie macie i co macie pod tym ustawieniem zapisane? No najpierw musicie sobie zapisać to ustawienie, a potem musicie wejść w ustawienie banków rejestracyjnych, kliknąć menu i Registration Bank Edit. I tutaj macie informację, jak sobie oczywiście ją zapiszecie, bo na początku będzie to New Bank, New Bank, New Bank, New Bank, New Regist, będzie tam zapisane. Poedytujecie sobie nazwy i będziecie mieli informację, co się znajduje pod tym bankiem. I teraz wyobraźcie sobie, że gracie sobie utwór na przykład z banku drugiego, trzeba wejść na bank pierwszy i znaleźć, bo nie pamiętacie, co się dzieje, co się kryje pod na przykład piąteczką, bo szukasz, gdy zapłaczesz. No i cóż, znowuż będziesz miał kartkę długopis i zapisane, że bank pierwszy, ustawienie piąte to jest gdy zapłaczesz, czy będziesz miał taki super segregator przed instrumentem i napis gdy zapłaczesz, bank pierwszy, ustawienie piąte. No dla mnie to dalej nie jest dobra opcja, ale wiem, że wielu z was tak robi repertuar. Osoby, które wykupywały u mnie szkolenie, które szkoliłem, raczej kształtowaliśmy ten repertuar w taki sposób, aby był on wedle mojej nomenklatury i z tego co wiem sprawdza się to idealnie. Ale to jest tylko jedna z kilku metod. Następna opcja to jest taka, że możecie robić tutaj foldery, tak jak zauważyliście. No i tu jest też swoboda, w jaki sposób te foldery porobicie. Możecie mieć foldery A i mieć tutaj utwory czy też ustawienia banków rejestracyjnych na literkę A. Możecie stworzyć folder B i mieć na literkę B folder C i na literkę C i tak dalej. Bo pamiętajcie, że skoro tutaj możecie mieć 10 ustawień, a tych stron możecie mieć nieograniczoną ilość, to potem trochę się robi problem, jak macie, na przykład spójrzcie, coś tutaj dzieje. Jestem na C, na E, na G, na J, na M i zanim sobie dolecę do tego Z, no to minie trochę jednak czasu, tak? Mogę kręcić kółkiem, mogę przełączać sobie strony, będę leciał co 5. A możecie sobie porobić foldery, zależnie ile tych utworów, zapisów, komórek macie w repertuarze. Następna kwestia to jest taka, że wielu muzyków gra na skoczka w wielu różnych muzycznych zespołach i jest potrzeba szybkiej zmiany tak naprawdę tonacji, ale posiadania repertuaru w kilku tonacjach, po prostu. Wyobraźcie sobie, że jedziesz do instrumentu, do zespołu jednego, grasz w innej tonacji, jedziesz do zespołu drugiego, grasz w innej tonacji. Albo masz na przykład w zespole różne wokalistki i czasami zdarza się, że jedną imprezę grasz z taką wokalistką, a drugą grasz z taką. To robisz sobie repertuar opisany na przykład jako Daria i te same ustawienia rejestracyjne zapisujesz w transpozycji odpowiadającej Darii, na przykład czy też pliki MIDI, czy też gotowe ustawienia grania ze stylu i tak dalej. Czy też masz opis jako Ewa i dla Ewy robisz inną transpozycję, czy też masz foldery po prostu 1, 2, 3, 4 czy ABCD, to zależy tylko od was. Ja prywatnie wam powiem, że te foldery, które są tutaj zrobione i ta jedynka jest tylko na potrzeby tego filmu. Ja używam to w taki sposób, że wszystkie utwory mam alfabetycznie, wszystkie banki rejestracyjne mam alfabetycznie i jeden bank równa się jeden utwór. Dla mnie jest to najwygodniejsza, przetestowana opcja.
Więc jak chcecie zrobić to w taki sposób, że macie bank pierwszy i tutaj 10 różnych ustawień, to wyedytujcie sobie Registration Bank Edit informacje, co macie pod jaką komórką banku, żebyście wiedzieli chociaż co się tutaj kryje. A jeśli macie czas, to przeróbcie sobie ten repertuar w taki sposób, żebyście mieli jeden utwór, jedna piosenka, jedna rejestracja, jedna komórka pamięci. Słuchajcie, ja zrobiłem ten duży błąd, że grałem kilka lat na Rolandzie 50 i to już w tamtym instrumencie, gdzie system nie chodził tak szybko jak tutaj, opamiętałem się w pewnym momencie i zrobiłem to właśnie w taki sposób, że jeden bank to jest jedno ustawienie, ale spędziłem nad tym, żeby was nie skłamać, chyba 2 czy 3 tygodnie, w wieczór musiałem każde ustawienie wyciągnąć, pozapisywać sobie jako osobny bank rejestracyjny. Tam było dokładnie tak samo, był bank, były tam komóreczki. No i stworzyłem to po prostu w taki sposób i od Rolanda do Yamahy przeszedłem z takim samym myśleniem i jest to dla mnie, ale zaznaczam, jest to dla mnie najlepsza opcja. Być może wam odpowiada inna, chętnie podzielcie się tym w komentarzu, sprawdzę, przeczytam, a być może i ja się czegoś od was nauczę. Więc teraz przejdziemy sobie do bardzo ciekawej funkcji, która nazywa się Playlist. Ta funkcja pozwala wam w jeszcze szybszy sposób przywoływać dane ustawienia banków rejestracyjnych, bo tak jak tutaj macie na przykład 25 stron i jest ciężko wam to szybko znaleźć, tak dzięki funkcji Playlist jesteście w stanie sobie te banki rejestracyjne pogrupować. Więc przechodzimy do drugiej funkcji. Aby wejść w funkcję Playlist, mamy tutaj taki piękny biały przycisk, gdzie jest naszych 6 głównych jedynych białych przycisków w sumie na Genosie. Dolny po prawej nazywa się Playlist, klikamy go i pojawia się opcja Playlisty. I teraz w jaki sposób tworzymy nową playlistę? Tutaj na górze po lewej jest przycisk New. Klikamy sobie ten przycisk, dostajemy komunikat, że nowa playlista zostanie zrobiona. Klikamy Continue i mamy nową, czystą playlistę. I teraz co tu możemy dodać? Ano funkcja Playlist tyczy się banków rejestracyjnych, właśnie banków rejestracyjnych, więc klikamy sobie Add Record i następnie List, albo możemy sobie wyszukać nasze banki rejestracyjne. I banki rejestracyjne, tutaj również mówiłem o tym przy tworzeniu komórek i banków w filmie numer 5 o tworzeniu tagów. Możecie je szukać po tagach, po stylach, czy też po midach, jakie macie tam podpięte. Moim zdaniem trochę średnia opcja. Ja wolę sobie to po prostu dodać ręcznie. W tym celu klikam opcję List i mam tutaj całą listę moich banków rejestracyjnych. I słuchajcie, ja tutaj przygotowałem sobie już listę, na przykład registry albo ballady. Słuchajcie, po co registry i dlaczego tak to nazwałem? Ano, w tym celu, że tutaj jakoś ten widok jest przyjemniejszy. Mamy 10 naszych banków rejestracyjnych od 1 do 10. Mamy tutaj strony, dużo szybciej się to przełącza niż tam. Jestem w stanie szybciej sobie pewne ustawienia znaleźć. No jest to również troszeczkę bardziej czytelne dzięki mniejszej czcionce, ale tak naprawdę stworzyłem playlistę, która jest identycznym odzwierciedleniem moich ustawień banków rejestracyjnych w głównym folderze. Ale słuchajcie, możecie sobie zrobić tak, bo tutaj macie różne gatunki muzyki, tak, że zrobicie sobie playlistę taką jak ja, na przykład ballady. I tutaj mam w playliście ballady, tu wrzuciłem 3 przykładowe: Can't Help Falling, Casablanca, Chcę tu zostać i tak dalej, i tak dalej. Możecie zrobić sobie playlistę disco polo, możecie sobie zrobić playlistę pod tytułem, nie wiem, tak jak widziałem, niektóre zespoły muzyczne mają blok pierwszy, blok drugi, blok trzeci, blok czwarty, blok piąty, co od razu informuje, że imprezy prowadzone z nimi są też w stałych schematach, no ale to już jest inna historia. Natomiast możecie to wykorzystać w dowolnie inny sposób. Możecie zrobić sobie playlistę pod tytułem Oczepiny. Jak gracie jakieś tematy do zabaw, możecie mieć tam to wrzucone. Możecie zrobić playlistę pod tytułem Szybkie utwory, pod tytułem Wolne. Czy tak samo pod wokalistkę, pod inny zespół. Możecie dowolnie grupować te tematy, a jednocześnie podczas grania oczywiście przygotowywać sobie i wczytywać następne banki rejestracyjne. Żeby wczytać bank rejestracyjny i go podświetlić,
trzeba kliknąć dwuklikiem, aż on się zaświeci na zielono, wtedy ustawienie banków rejestracyjnych się tutaj zmieni i pojawi. Te playlisty możemy sobie łączyć dzięki funkcji Append Playlist na przykład, zaznaczając sobie dwie i instrument informuje nas, że 3 itemy, czyli 3 ustawienia z playlisty ballady zostaną dodane do playlisty, w której aktualnie jestem, no ale ja też tego nie chcę. Tutaj mamy guzik Delete, którym możemy usuwać pojedyncze rekordy z playlisty. Nie powoduje to usunięcia w ogóle pamięci banków rejestracyjnych, to jest osobny plik. No i możemy tutaj dzięki funkcji Load zaczytać sobie również nasze ustawienie, czyli poprzez dwuklik albo poprzez jedno kliknięcie na listę i tutaj funkcję load. Więc dzięki funkcji playlisty jesteście w stanie tak naprawdę szybciej, wyraźniej, czytelniej korzystać z tego repertuaru, pogrupować go. To szczególnie przydaje się osobom, które korzystają z tego właśnie tak jak ja, że jeden utwór to jest jedna piosenka, jedno wykonanie, czy też po prostu osobom, które chciałyby pogrupować sobie banki rejestracyjne w jakiś odpowiedni sposób. Pamiętajcie, że to jak zorganizujecie te playlisty zależy tylko od was, od waszej kwestii, w jaki sposób będziecie chcieli to wykorzystać i od waszej muzycznej wyobraźni. Bo pamiętajcie, że instrument to jest tylko narzędzie, to jest narzędzie w waszych rękach, dzięki któremu macie zrobić rewelacyjną pracę na imprezie albo cieszyć się wygodnym, przyjemnym i fajnym graniem w domu. Więc jeśli chodzi o funkcję playlisty, to tak naprawdę tyle. Funkcja jest bajecznie prosta. Jeśli chodzi o tworzenie banków rejestracyjnych, to jeszcze raz obejrzyjcie 5. odcinek, tam dowiecie się w jaki sposób zapisywać banki rejestracyjne, a także komórki, a tutaj dowiedzieliście się w jaki sposób tworzyć repertuar tak naprawdę oparty o banki rejestracyjne i o właśnie ustawienia pojedynczych komórek. Bardzo ważna też informacja jest Bardzo ważną informacją w tym miejscu jest to, że pamiętajcie, tworząc repertuar w taki sposób jak ja to tworzę, nie musicie mieć tak naprawdę pozapisywanych na zewnątrz dodatkowych jakichś kartek, segregatorów, nie pogubicie się w tym, co gdzie się mieści. Tworząc repertuar, grupując go jednak w foldery, czy też w jakieś zlepki 10 różnych piosenek pod jednym bankiem rejestracyjnym, no dla mnie prywatnie jest to słaba opcja, można się pogubić, a stres w trakcie imprezy jest totalnie niepotrzebny. Czasami ten stres mobilizuje do pracy, ale stres, kiedy akurat coś trzeba szybko zrobić, a ty się gubisz, no i twoja mina na twarzy może być niestety średnia. Na sam koniec jeszcze taka ciekawa i ważna informacja, która też jest jako uzupełnienie wiedzy, którą dostaliście w 5. i 6. odcinku, a także teraz w tym 7. o bankach rejestracyjnych. Pamiętajcie, że ustawienia pamięci rejestracyjnej to jest taka swoista mapa dla instrumentu. To jest informacja, gdzie instrument ma szukać stylu, brzmienia, pliku MIDI, pliku MP3 i wielu innych funkcji, które możecie po prostu zapisać. Więc wyobraźcie sobie, że zapisujecie brzmienie, wczytujecie tam, podpinacie pod to jakiś plik MP3 i informację instrument dostaje, że ten plik MP3 znajduje się na dysku USB. Przychodzicie na imprezę, wpinacie drugi przycisk USB, zapowiadacie pierwszy taniec. Wczytujecie rejestrację, klikacie play. A tu dupa. Więc bardzo ważna informacja. Oczywiście z tym pierwszym tańcem i plikiem MP3 to była wymyślona historia. Broń Boże, nie róbcie tak. Wszystkie pliki, wszystkie style, wszystkie pliki MIDI starajcie się trzymać w pamięci wewnętrznej instrumentu. Do dyspozycji macie 50 GB, 58 pamięci instrumentu na te ustawienia, na te pliki, na te style, więc jak już to zapiszecie, pod żadnym pozorem nie zmieniajcie lokalizacji tych plików, bo po prostu instrument nie wczyta wam tego i zostaniecie na lodzie. Więc pamiętajcie, to tak jak w komputerze, może wam to też ułatwi sytuację. Macie ikonki na pulpicie i te ikonki są skrótami do oryginalnej lokalizacji pliku.
Kiedy wy usuniecie tą oryginalną lokalizację albo ją zmienicie, skrót staje się nieaktywny. I tak samo to działa właśnie w pamięci rejestracyjnej instrumentu. To mapa położenia różnych plików dla waszego instrumentu. Jednym przyciskiem on wczytuje sobie to wszystko pod jedno ustawienie, ale gdykolwiek zmienicie lokalizację, a nie daj Boże będziecie mieli na pendrive jakieś style, będziecie to wczytywać, wystarczy, że na pendrive zmienicie nazwę folderu, cokolwiek, to wszystko będzie leżało, więc nie zmieniajcie nazw folderów, nie przenoście już po zapisywaniu banków rejestracyjnych i komórek pamięci lokalizacji tych stylów, plików MIDI, MP3 i tak dalej. Jak już to zapiszecie, niech to leży i niech tego święty młot Inosa nie dostrzeże, jeżeli w ogóle Inos miał młot. No, tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że z każdego odcinka wyciągacie jakąś bardzo fajną wiedzę, która wam się przydaje. Mam nadzieję, że te odcinki są dla was interesujące, że będziecie oglądać tą serię dalej, bo to tak naprawdę kropla w morzu filmów, które ja mam w głowie, które dla was planuję. No i cóż, mam nadzieję, że dzięki tym filmom wasza praca jest łatwiejsza, wasza muzyka staje się coraz lepsza, że mój czas poświęcony dla was promieniuje. Więc cóż, dziękuję wam serdecznie, wykorzystujcie wasz instrument zgodnie z przeznaczeniem i tego wam życzę. A jeśli dalej tworzenie banków rejestracyjnych, tworzenie repertuaru, wczytywanie go, edytowanie i tak dalej przynosi wam problemy, stwarza wam problemy, cóż, wiecie gdzie mnie znaleźć. Dziękuję wam serdecznie, Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu, Keyboard Way.